zażynanie spalinówek, ekspansja elektryków, potop chińskich aut. Te zbitki słów brzmią trochę jak tytułów filmów akcji klasy C albo nawet D. Niestety nie są one fikcją, ale odzwierciedleniem sytuacji, jaką mamy w motoryzacji. Samochody spalinowe zastępowane są tymi zelektryfikowanymi, a tanie Chińczyki weszły na rynek z hukiem tak dużym jak w 1989 roku na pewnym placu w Pekinie. Co więc zostało producentom europejskim? Granie na sentymentach odbiorcy. Każdy prawdziwy znawca motoryzacji wie, że kiedyś to były samochody, a teraz, panie, to się wszystko psuje. Taka opinia wpisana jest na stałe do słownika chłopskiego rozumu, więc nic już z tym nie zrobimy. Pod dyktando motoryzacyjnych tradycjonalistów starają się grać właśnie producenci, którzy wprowadzają nowe modele, przywracając przy tym porzucone dawno nazwy modelowe. O tym trendzie mówili i pisali już niemal wszyscy w branży. Ja przedstawię to trochę od zderzaka strony. Przygotowałem zestawienie 5 modeli, których nazwy są dziś ochoczo wskrzeszane i opowiem, czym były one pierwotnie. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. To nie jest też tak, że zmartwychwstanie starych nazw to ultra świeży temat. To już się pojawiło parę lat temu, ale teraz zrobiło się o tym głośno, bo podobno europejska motoryzacja tonie. Jednym z pierwiostków tego trendu było ponowne pojawienie się nazwy Puma w gamie modelowej Forda. Nowy model pojawił się na rynku w 2019 roku pod postacią crossovera segmentu B. Pierwsza Puma była za to małym coupé. Są jednak pewne cechy wspólne. Oba auta zbudowane na bazie Forda Fiesty oraz oba odzwierciedlały modę swoich czasów. Nie ma więc o czym gadać, idziemy do domu. O nie. Coś jednak o pierwszej Pumie powiedzieć warto. Po pierwsze, faktycznie była odpowiedzią na pewien trend. Szybkie hatchbacki, mimo że nie tak wcale powszechne, powoli nudziły. Zaczęto więc budować auto z nadwoziami typu coupé, które bazowały na miejskich wozidłach lub kompaktach, vide Opel Tigra czy Megane Coupé. Wypadkową tego zjawiska był właśnie nowy usportowiony Ford, który pojawił się na rynku w 1997 roku. Jedno trzeba mu przyznać, prowadził się świetnie, ale prowadzenie to nie wszystko. Pierwsza Puma nie sprzedawała się dobrze, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, była za droga. Po drugie, wyglądała zbyt kobieco. Niektórzy mogą powiedzieć, co to za argument, kobiecy wygląd i w ogóle co to znaczy, pan jest męskim szowinistą. Pamiętajmy, pod koniec XX wieku świat nie był tak postępowy i liberalny, a męskość mierzyło się skokiem tłoka, a ten był marny, jeśli pod maską było 1.4 lub 1.7. Dziś pierwsza Puma na rynku wtórnym ma status gruza, a jeśli wam to nie przeszkadza, to całkiem przyjemne z tego wozidło. Pierwszy case był taki zły, biorąc pod uwagę, że nowa Puma to też całkiem fajny wóz. Szkoda tylko, że w średnim opakowaniu. W tym przypadku dysonans pomiędzy autem, które jako pierwsze nosiło daną nazwę, a jego następcą jest taki jak między wpadnięciem w sidła Amora, a wpadnięciem pod pociąg. Mowa o Fordzie Capri. Niedawno zaprezentowano nowy model, który dzierży to zasłużone imię, choć w tym przypadku raczej je szarga. Elektryczny SUV Coupé i Capri to auto powinno się nazywać Caprio, bo jest taką samą namiastką oryginału, jak właśnie Caprio jest namiastką soku. Dosyć złośliwości, teraz przyjemności, czyli trochę o pierwszym Capri. Powstał on na bazie zachwytu nad wprowadzonym w 1964 roku Mustangiem. Europa nie gęsi, swoją stajnię też chcieli mieć. W 1969 zaprezentowano więc nowy model, który faktycznie był zeuropeizowanym Mustangiem. Ford wykonał kawał świetnej, przemyślanej roboty, bo tak de facto to zasady pozostały te same. Silnik z przodu, napęd na tył, nadwozie coupé i prosta, wręcz prostacka konstrukcja. Wybór jednostek napędowych był niezwykle szeroki. Od 1.3 do 6-cylindrowego 3.0 czy w późniejszych wersjach 2.8. Europejczycy zakochali się w Capri, czego dowodem niech będzie liczba sprzedanych egzemplarzy. Prawie 1 900 000 sztuk. Model ten był produkowany przez 17 lat, w 3 generacjach, które jednak niewiele się od siebie różniły. Ford sukcesywnie ulepszał i unowocześniał konstrukcję, lecz od początku lat 80. klienci nie patrzyli już z takim pożądaniem na Capri. Niemniej jednak, nieważne o którym wcieleniu mówimy, dziś legendarny Ford to klasyk pełną gębą. Czy tak się stanie z nowym wcieleniem? Oby nie. Zapomnijmy o nowej abominacji Forda Capri i przejdźmy do Francji. Tutaj rzucę lekkim komunałem. Lubimy kierować się stereotypami. O Francuzach jest ich aż nazbyt dużo, a każdy z nich jest tyle krzywdzący, co w sumie prawdziwy. Co mówi się o francuskich producentach aut? To, że najlepiej wychodzą auta miejskie. To prawda, na to mają patent. Może to dlatego, że przy produkcji takich wozów dużo do gadania mają księgowi i zanim francuskiemu inżynierowi do głowy trafią głupie pomysły, to w siedzibie głównej gasną światła. François nie popisze się więc swoim polotem,
co wszystkim wychodzi na dobre. Chociaż czy nowemu Renault 5 brakuje polotu? Chyba nie, ale tutaj zrobiono z niego dobry użytek. Bo tak, nowa piątka to fajny wóz, który w świetny sposób nawiązuje do oryginału. No właśnie, w jakich warunkach powstawał pierwowzór? Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku wiedziano, że Francja potrzebuje uniwersalnego samochodu dla mas, który będzie jednak bardziej cywilizowany od Renault 4. I tak, nie mając pieniędzy na rozwój nowego projektu, bazując na wysłużonej czwórce, narysowano R5 i ku aprobacie projektantów i władz francuskiej marki wprowadzono nowy model do produkcji w 1971 roku. I co? No i sukces. Auto było najlepiej sprzedającym się samochodem we Francji przez kolejne 10 lat, a z taśm produkcyjnych zjechało łącznie 9 milionów egzemplarzy. Klienci pokochali ultrakomfortowe zawieszenie, pojemne wnętrze i przyjazny oczom wygląd. Renault w sposób perfekcyjny wyegzekwowało ówczesną rację francuskiego stanu. Taką samą funkcję zdaje się grać nowa piątka, bo Europejczycy zasługują na fajne, elektryczne, miejskie auto. Czy już złamałem ciszę wyborczą, panie władzo? Wracając do oryginalnego R5. Było tak dobre, że za jego sprawą wykreowano stereotyp o francuskich predyspozycjach do budowy takich aut. No a to coś znaczy. Kontynuujemy naszą sinusoidę motoryzacyjnych odgrzewanych kotletów. Nowe R5 kontynuuje misję pierwowzorów nowoczesnej rzeczywistości. Najnowsze wcielenie Forda Pumy odzwierciedla dzisiejsze trendy, ale nie można powiedzieć, że to zły samochód. Elektryczne Capri to pomyłka, ale gdyby nazwali ten samochód jakkolwiek inaczej, to nie byłoby problemu. A jak wygląda sprawa z Opelem Fronterą? Tak, niemiecki producent, w ogóle, czy można powiedzieć, że Opel jest jeszcze niemiecki? No nieważne. Niemcy wskrzesili dawne nazewnictwo i nowa Frontera to znowu crossover segmentu B. To tylko Francuzi są oryginalni? Tutaj nie dość, że mamy do czynienia z brakiem jakiegokolwiek pomysłu, to jeszcze jesteśmy świadkami jawnego nieposzanowania tradycji. Pierwsza Frontera była dużą terenówką zbudowaną na ramię, ze stałym napędem na 4 koła stworzonym z ekspertami z Isuzu. A nowy model boi się krawężników, bo zarysujemy za duże o co najmniej 2 rozmiary felgi. Wracając do oryginału, na rynku pojawił się w 1991 roku i od razu zdobył uznanie rynku. Takie samochody wtedy były popularne. Prawdziwe terenówki z komfortowymi udogodnieniami, taki lepszy odpowiednik dzisiejszych niezdarnych SUV-ów. Pierwsza Frontera świetnie wstrzeliła się w ówczesne trendy, a jej udana konstrukcja pozwoliła na zdobycie tytułu terenowego samochodu roku w sezonu 1991-1992. Przez pewien okres był to najlepiej sprzedający się samochód terenowy w Europie, bo łączył właśnie zdolności offroadowe, przyzwoite wyposażenie i komfort oraz przystępną cenę. Do dziś możemy na drogach i bezdrożach dostrzec mocno przerobione egzemplarze Frontery, która wjedzie wszędzie, ba nawet stamtąd wyjedzie. A czy taki wóz w oryginalnym stanie może być nazwany klasykiem? No to już pytanie do Was. Napiszcie w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Wiem jedno, nowa Frontera to kolejny sklonowany crossover bez charakteru. No, trochę szkoda. Ostatni przykład tego trendu może być najbardziej kontrowersyjny. Mówimy o aucie, o symbolu, który jest obiektem westchnień wielu młodych adeptów motoryzacji, ale również starszych osobników, których poczucie estetyki i dobrego smaku zatrzymało się na filmie Młode Wilki. Mowa o Toyocie Suprze. W 2019 roku wprowadzono nową generację A90, która, uwaga, moim zdaniem jest lepsza od legendarnej MK4. Szok i niedowierzanie, ale zanim coś w gniewie powiecie, krótki kontekst historyczny. Nazwa Supra najpierw pojawiła się jako drugi człon nazwy po słowie Celica. Dwie pierwsze generacje to były lekko przedłużone i bardziej wyrafinowane wersje zwykłej Celici. Dopiero powstanie trzeciej generacji zmieniło ten stan rzeczy. Supra stała się topowym GT w gamie Toyoty. Potem nadeszły lata 90. i szczyt rozwoju japoński Gran Turismo. Mitsubishi 3000 GT, Nissan Skyline, Toyota Supra, Mazda RX-7, all-time great zamknięte w jednej pigułce. Żeby tego było mało, w 2001 roku pojawił się film Szybcy i Wściekli i ludzie oszaleli na punkcie występujących tam wozów. Hype tego filmu żyje do dziś, szczególnie jeśli właśnie mowa o tych samochodach. Patrząc z perspektywy czasu, Szybcy i Wściekli nie przyczynili się do zwiększenia estymy nazwy Supra. Przeciwnie, kojarzy się ona z wypluwanymi przez młodocianych entuzjastów jazdy bokiem i nielegalnych zlotów pod Tesco słowami 2JZ i 1000 koni bez zakucia. Te konotacje trochę przeszkadzają, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nawet zakażone tą samą chorobą Skyline czy RX-7 nie kojarzą się tak jednowymiarowo, nie wspominając już o niszowym w tym zestawieniu 3000 GT. Z tego właśnie powodu wolę nową generację Supry. Jasne, pod spodem to BMW Z4, ale czy to wada? Przecież to świetny sportowy wóz, dostępny również z genialnym motorem B58, który potencjał do tuningu ma ogromny.
Może nazwa Supra nigdy nie powinna opuszczać nazwy Celica? Może właśnie o to chodziło, żeby poprawić już świetny model, nie wymyślać koła na nowo? W A90 się to sprawdza. Powrót do przeszłości w motoryzacji to niełatwa sztuka. W niektórych przypadkach operacja ta się przejmuje, w niektórych przypadkach po prostu nie. A wy jak sądzicie? Przywracanie starych nazw jest dobrym rozwiązaniem? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.